Dzień dobry Państwu, Maciej Żarnowski, prezes firmy JZM Domki. W dniu dzisiejszym kontynuujemy naszą serię Home Tours, czyli prezentację naszych domków. Przed nami mamy domek o rozmiarze 4 metry na 14, czyli nasz domek Pegasus o powierzchni 56 m2. Rozkład F, czyli jedna sypialnia z jednej strony, z drugiej strony mamy jedną sypialnię i drugą doklejoną obok niej. Pomiędzy nimi oczywiście salon z aneksem kuchennym oraz łazienka. Na zewnątrz mamy elewację Vinilit model Turner Oak bez czarnej kreski, czyli tutaj mamy jednolity kolor, który jest drewnopodobny. I ten kolor mamy po tej stronie budynku, a reszta budynku jest pokryta blachą antracytową, tą samą, którą z reguły używamy na dachach naszych domków. Dach oczywiście dwuspadowy, blachą antracytową jest pokryty. Zapraszam kamerę na drugą stronę, dlatego że niezbyt często mamy całą połać ściany pokrytą blachą, więc w tym przypadku możemy to pokazać. Tutaj widać naprawdę bardzo fajnie i elegancko to się prezentuje. Blacha ma taką zaletę, że blacha ma ponad 30 lat gwarancji, że nie zardzewieje, nie spłowieje, nic się z nią nie stanie, czyli dużo dłużej niż jakakolwiek inna forma elewacji. Obróbki blacharskie naokoło okien naprawdę elegancko są zrobione. Mamy również zabudowane zewnętrzne rolety, które są również w kolorze antracytowym, także to wszystko idealnie się komponuje w elewacji. Na dachu, nie wiem czy widać, nie wiem czy nasza kamera to obejmuje, jest zamontowana instalacja paneli fotowoltaicznych. Może ja tutaj złapię tę kamerę, za chwilkę może troszeczkę więcej o tym powiemy. Tutaj mamy instalację paneli fotowoltaicznych, które się łączą z falownikiem, który jest w środku domku, który się łączy z magazynem energii. Także domek może być całkowicie off-gridowy albo używany jako ekologiczne źródło energii do używania w domku. Ale o tym powiemy za chwilę troszeczkę więcej. A więc zapraszam Państwa do środka. Jeszcze zanim wejdziemy do środka, pokażę jak wygląda cała ta strona domku. Czyli mamy okno doświetlające sypialnię, drzwi wejściowe również w kolorze antracytowym. Na nich jest aktualnie folia ochronna, dlatego troszeczkę śmiesznie mogą wyglądać. Właśnie komin od kozy. Bardzo duże okno na salon z aneksem kuchennym, który nam naprawdę bardzo ładnie doświetla cały pokój. I tutaj dalej mamy elewację oraz okna. Rolety są wbudowane w elewację, także to wszystko naprawdę bardzo ładnie się prezentuje. A teraz zapraszam Państwa do środka. A więc jak zawsze zaczynamy prezentację wnętrza od serca domku, czyli od salonu z aneksem kuchennym. Tutaj mamy naprawdę bardzo idealnie zagospodarowaną całą przestrzeń. Zaczynamy od kuchni. Mamy kuchnię w naprawdę bardzo fajnych kolorach, szary połączony z akcentami drewna, czyli tutaj mamy lodówkę w zabudowie, szufladę, szafkę, szafeczki górne, okap, oczywiście indukcję, piekarnik, szafeczkę narożną, zmywarkę oraz na końcu zlew. Wszystko wykonane na naszej własnej stolarni przez naszych stolarzy na wymiar i tak robimy właśnie wszystkie mebelki we wszystkich domkach. Tutaj to się naprawdę bardzo fajnie komponuje i kolorystycznie moim zdaniem idealnie wyszło. Oczywiście od razu można zauważyć kozę, która będzie służyła jako alternatywne źródło ogrzewania w domku oraz stworzyło nam naprawdę idealny klimacik wieczorami. Ja się troszeczkę śmieję, dlatego że to jest pierwszy raz, jak widzę kominek typu koza, która faktycznie jest firmy Koza i ma napisane Koza z boku. Więc bardzo fajny akcent. Za kozą mamy płytę ognioodporną, która jest do samodzielnego wykończenia przez klienta już na miejscu. Można to albo wypłytkować, albo obłożyć kamieniami, pomalować, czym chata bogata, jak klient chce. Tutaj mamy naturalny przedsionek, czyli mamy drzwi wejściowe, rozdzielnicę elektryczną, łazienkę, która w tym domku bardzo fajnie wyszła.
Na ścianach mamy płyty wieloformatowe brytyjskiej firmy Well w kolorze szary beton, mat, naprawdę bardzo fajne, bardzo mało łączeń ze względu na rozmiar płyty, które są praktycznie niewidoczne, co czyni, że te panele są bardzo łatwe w utrzymaniu czystości. Akcesoria czarne są w tym domku, lustro z podświetleniem LED, boiler w zabudowie oraz miejsce na pralkę i tutaj już pralka na życzenie klienta jest dostarczona i będzie czekała w domku. Więc bardzo fajna łazieneczka. To jest taka standardowa łazienka, którą z reguły wykonujemy w naszych domkach. Tutaj jest tylko dodatkowa opcja w postaci podwieszonego kibelka, czyli mamy kibelek, kabinę prysznicową o rozmiarze 90×90, co jest bardzo ważne, czyli to jest bardzo duża, standardowa kabina prysznicowa, czyli nie będzie trzeba się myć w jakiś śmieszny sposób, jak czasami jest w domkach. Tutaj wchodzimy do sypialni głównej, która jest wyposażona w łóżko z tapicerowanym zagłówkiem, szafeczkami nocnymi. Oczywiście łóżko ma podnoszony stelaż, także w środku można schować wszystkie pościele, koce, poduszki na zimę. Także to jest dodatkowe miejsce do przechowywania rzeczy. Tutaj mamy szafę, troszeczkę inny rozkład niż z reguły robimy. Z reguły robimy szafy na tej stronie i okno od ściany szczytowej, czyli ta krótka ściana od domku. Tutaj klient sobie życzył okno z tej strony, dlatego że tam od razu będzie granica działki. Tutaj mamy szafę, w której mamy półki, a z tej strony szafy mamy nasz tak jakby mózg albo serce, jak zwał, tak zwał, całego domku, czyli mamy falownik z magazynem energii. To jest falownik, który jest podpięty do paneli fotowoltaicznych, które są na dachu i ten falownik przetwarza prąd z paneli fotowoltaicznych na dwa sposoby. Albo od razu przetwarza na 220 V, czyli idzie prosto do światełek, które teraz nam świecą światło, albo przetwarza ten prąd do magazynu energii. Czyli za dnia ten magazyn energii nam się ładuje, a w nocy, jak już nie ma słońca, czyli panele słoneczne nie produkują prądu, korzystamy z energii, który jest w magazynie energii. Tak w uproszczony sposób wytłumaczyłem, jak to działa. Dzięki temu ten domek aktualnie nie jest podpięty do prądu, a wszędzie mamy światło, wszystkie urządzenia działają. Oczywiście w nocy, jak długo będziemy mogli korzystać z prądu, wszystko zależy od rozmiaru magazynu energii. W standardzie montujemy 5 kWh, co nam spokojnie wystarczy, żeby wieczorem korzystać ze wszystkich świateł, naładować laptopa, włączyć sobie czajnik, nawet chwilę piekarnik pochodzi, ale trzeba pamiętać, że jeżeli nie mamy głównego podpięcia prądu, czyli domek jest na tak zwanym off-gridzie, to musimy na przykład gotować podczas dnia, jak jest prąd, jak jest słońce, czyli korzystamy wtedy z prądu ze słońca i nie rozładowujemy magazynu energii. Czyli trzeba o tym pamiętać, żeby mieć prąd przez całą noc i później rano, jak wstaje słońce, to oczywiście magazyn energii z powrotem się ładuje samodzielnie z paneli słonecznych. Takie rozwiązanie w naszym kraju jest idealne między początkiem wiosny a końcem jesieni. Niestety w zimę w naszym kraju jest troszeczkę zbyt mało słońca, żeby w pełni się z tego cieszyć w miesiącach zimowych, więc trzeba o tym pamiętać. Zapraszam, proszę Państwa, dalej. Czyli teraz przechodzimy przez cały salon. O salonie opowiemy za chwilkę troszeczkę więcej i idziemy do następnych sypialni. Tutaj mamy jeszcze grzejniczek. W całym domku są grzejniki elektryczne, olejowe, które nam grzeją cały domek. Tutaj mamy sypialnię numer 2, przepraszam, w której już zapakowane są do transportu niektóre rzeczy oraz moskitiery. Włączymy światełko. Jest to sypialnia pojedyncza, jedno łóżko z podnoszonym stelażem, jakaś szafeczka nocna, tutaj duże szafy z półkami, z drążkami. Wszystko zrobione wedle życzenia klienta. Idziemy dalej do kolejnej sypialni.
Tutaj mamy akurat sypialnię dla trójki dzieci, czyli łóżeczko piętrowe, łóżeczko zwykłe z podnoszonym stelażem, także znowu można schować wszystkie koce, poduszki i inne rzeczy. I oczywiście szafa z półkami, drążkami. Kolorystycznie wszystko w całym domku się ze sobą zgrywa, czyli mamy połączenie drewno podobnego z szarem. Okienko, kolejny grzejniczek, także bardzo fajnie, przytulnie. To jest domek, który klient zlecił u nas produkcję w celach rekreacyjnych, czyli nie jest on z zamysłem do zamieszkania całorocznego, mimo tego, że to jest domek, który jest przystosowany do zamieszkania całorocznego ze względu na zastosowaną izolację. Dlaczego to mówię? Dlatego, że jak projektujemy domek, który będzie głównie używany w celach rekreacyjnych, to z reguły są troszeczkę mniejsze sypialnie, żeby było po prostu gdzie spać w nocy, a maksymalizujemy przestrzeń do życia, czyli z reguły salon z aneksem kuchennym i w ten sposób mamy jak najwięcej przestrzeni tutaj. Oczywiście w lato życie głównie się będzie toczyło na zewnątrz, dlatego tutaj mamy przeogromne przeszklenie na zewnątrz, tak żeby w salonie było naprawdę bardzo jasno. W tym domku jest to naprawdę bardzo podkreślone. Jak na zewnątrz widzieliśmy, mamy rolety zewnętrzne, manualne. Rolety się operuje w taki sposób, że się ciągnie za sznureczek. Roleta schodzi na dół i w ten sposób mamy roletę zamkniętą, a w drugą stronę ciągniemy sznureczek. Tutaj jest akurat ciutkę krótszy ze względu na panel od kuchni i roleta nam idzie od góry. A zatem od rolety balkonowej, tutaj mamy naprawdę bardzo dużą, szeroką roletę, mamy korbkę, kręcimy w jedną stronę i roleta nam opada, a w drugą stronę i roleta nam idzie do góry. Po prostu jest korbka, bo ta roleta jest naprawdę duża i ciężka. Żeby było wygodniej, korbkę można wyjąć, schować do szuflady, tak żeby dzieci za chwilkę się nie bawiły i tego nie urwały albo sobie nie zrobiły krzywdy. Na środku mamy duży stół, który może być powiększany. Tutaj akurat klient samodzielnie go dostarczył, my tylko skręciliśmy i ustawiliśmy. Oczywiście krzesła. Wszystko bardzo fajnie się komponuje z resztą domku. Kanapa w kolorze zielonym. Można powiedzieć, że kolor troszeczkę inny, ale moim zdaniem właśnie się idealnie komponuje do całego wnętrza. Troszeczkę więcej o domku. Izolacja jest z wełny mineralnej i izolację dostosowujemy do użytkowania domku. Aczkolwiek nawet ta izolacja w naszym podstawowym pakiecie pozwala spokojnie na całoroczne użytkowanie. Ściany mamy pokryte panelami w kolorze białym i ściany i sufit, co nam bardzo fajnie rozjaśnia domek. Proszę Państwa, to jest domek w pełni wyposażony. Wszystkie łóżka, szafy, kanapy, wszystko zrobione na naszej własnej stolarni. Wszystko możemy dopasować, wybrać, zmniejszyć, powiększyć. Rozkład pomieszczeń. Wszystko dopasowujemy na potrzeby klienta, wedle życzenia klienta. Można wszystko sobie pomieszać, powiększyć, zmniejszyć wedle życzenia. Zapraszam Państwa do Zator, do naszej fabryki, gdzie pokażemy ponad 25 różnych domków, które są aktualnie w produkcji. Mamy bardzo doświadczoną ekipę projektową, która usiądzie z Państwem, zaprojektuje domek marzeń. Otóż kto by nie marzył o takim domku na swojej działeczce? Zapraszam serdecznie, Maciej Żarnowski i pozdrawiam.